Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Chciałem zaprezentować Wam taki oto czujnik temperatury i wilgotności, który kupiłem sobie przez chiński portal, po to, żeby mierzyć temperaturę w pomieszczeniach. Temperaturę i wilgotność będę integrował to z Home Assistentem, który posiadam i będę budował zależności, powiedzmy, do tej temperatury, co ma się tam dziać, co ma się włączyć i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam zaraz, jak to wszystko wygląda. Rozpakujmy sobie tego jednego gadżeta, ten jeden czujniczek. Tak to mniej więcej wygląda w opakowaniu. Gotowy czujnik złożony. Jest taki pin do resetowania. Instrukcja obsługi pewnie w języku angielskim, znając życie. No i pewnie jakimś tam innym jeszcze, ale angielski też jest. No i jest oczywiście taka naklejka dwustronna, czyli przyklejamy ją z jednej strony do czujnika, a z drugiej na przykład do ściany, czy tam do jakiejś szafki, zależy gdzie chcemy go umieścić. Ale pokażę Wam jeszcze jakiś inny sposób, w który możemy to zrobić. No dobra, będziemy potrzebować także do tego baterie. Baterie oczywiście wchodzą tutaj dwie sztuki, 3x A, 1,5 V, coś takiego, także dwie baterie umieszczamy prosto tutaj w tym porcie. Trzeba to zsunąć w jedną albo w drugą stronę, w jedną w tą stronę, po czym umieszczamy baterię. Zaświeciło się urządzenie, ale zgasło. I teraz tak, żebyście nie musieli się męczyć za bardzo z instrukcją obsługi, to pokażę Wam, jak to się konfiguruje. Dobra, w ten sposób. Także instrukcja, jak ktoś lubi czytać, oczywiście. Pudełeczko, naklejka też nie będzie mi potrzebna i dodatkowo pin. Już go tutaj chwytamy. Od spodu mamy tutaj 3 otworki. Ten okrągły jest po to, żeby zresetować właśnie urządzenie, a resetowanie odbywa się to po to, żeby właśnie zaczęło parować się z urządzenia. Zobaczcie, jak przytrzymacie to wciśnięte, to dioda zaczyna migać i w tym momencie urządzenie jest w systemie parowania, czyli może się połączyć z aplikacją Tuya, bo te urządzenia działają na aplikację Tuya. Dobra, mamy telefon z aplikacją Tuya, aplikacja jest otwarta, urządzenie przestało migać, bo ono ma oczywiście jakiś określony czas parowania, więc wciskamy jeszcze raz, przytrzymujemy, aż dioda zacznie migać. Dioda zaczęła migać oczywiście i w tym momencie patrzymy sobie. Bluetooth musi być uruchomiony w telefonie. Czujnik oczywiście jest ustawiany, właściwie jest to czujnik Wi-Fi, więc nie ma problemu, tylko Bluetooth służy do parowania, do komunikacji tego urządzenia. I dotykamy sobie plusika, dodaj urządzenie, czekamy, pojawia nam się czujnik temperatury w tym momencie i uruchamiamy go, szukamy sobie sieci Wi-Fi, muszę ją oczywiście zmienić. Dobra, i mamy w tej chwili sieć, urządzenie dalej miga, robimy szukaj czy paruj. Urządzenie się w tej chwili automatycznie paruje, ustawia i już, możemy nazwać to jak chcemy, salon. I robimy zakończ. Pach, i mamy w tej chwili czujnik temperatury i wilgotności. Zobaczcie, ten czujnik w tej chwili mierzy nam te parametry, pokazane one są tutaj na wyświetlaczu. Dodatkowo podaje też stan baterii, ale ten stan baterii daje już w Home Assistencie. Także pokażę Wam, jak wygląda integracja w Home Assistencie tego czujnika temperatury. Najpierw musimy wejść w ustawienia, urządzenia i usługi, poszukać integracji Tuya. Wchodzimy sobie w tą integrację, już tutaj trochę urządzeń mam, już to urządzenie dodałem, wczytujemy sobie jeszcze raz i w tym momencie, jeżeli mieliście oczywiście integracje jakieś już z tej aplikacji, to robicie odśwież, wczytaj ponownie. Jeżeli nie mieliście tutaj żadnych aplikacji, integracji, to pokażę Wam w kolejnym filmie, jak dodać integrację Tuya. To jest bardzo proste, ale jednak trzeba to zrobić krok po kroku. Dobra, w każdym razie mamy urządzenia, zobaczcie, wszystko tutaj jest. Jest nasz salon, czujnik temperatury, podaje nam temperaturę, wilgotność i podaje stan baterii. Poziom baterii, czyli możemy też sobie zrobić, że jeżeli bateria będzie powiedzmy na 20%, możemy sobie zrobić automatyzację tutaj, czy zrobić ją przez normalnie ustawienia, żeby poinformowała nas, nie wiem, wiadomością jakąkolwiek, czy czymkolwiek, że stan baterii wynosi 20% albo 10%, żebyśmy ją mogli wymienić. I teraz tak, czujnik dosyć fajna sprawa, tak jak mówię, bo jest już to czujnik zbudowany. Jest to czujnik, który
Nie potrzebuje nic, ma obudowę, ma wszystko, można go przykleić, powiesić, można zrobić jakiś uchwyt do niego, wydrukować, jeżeli macie drukarkę, tak jak ja mam zamiar zrobić. Ten czujniczek sobie po prostu umieścić w jakimś pomieszczeniu, gdzie będziecie mieli, nazwać go tak jak chcecie, dobrze sobie gdzieś z tyłu powiedzmy opisać go jeszcze tutaj, jak potem macie kilka takich czujników, żeby wam się nie pomyliło, który jest który. Porozmieszczać je w pomieszczeniach i w tym momencie macie sobie ładne odczyty z pomieszczeń i możecie zrobić na przykład sterowanie ogrzewaniem dzięki temu. Można też sobie zbudować samemu czujnik. Jeżeli ktoś chce i lubi się bawić, to na przykład za pomocą ESP32, tak jak pokazywałem wcześniej, i czujnika temperatury AHT10 zrobić coś takiego samego. Koszt tego czujnika to jest około, nie wiem, na AliExpress powiedzmy 30 zł, 25, zależy jakie tam kupicie. A koszt ESP32 albo ESP8266 i czujnika HT to jest koszt powiedzmy tam 20 zł. Niewielka różnica, tu macie już obudowę. Tylko że tutaj odczyt interwał nie jest natychmiastowy, on się odbywa zobaczymy, co ile sekund jest odczyt. Myślę, że około minuty do półtorej bodajże, więc nie jest to takie dosyć oczywiste. Sama Tuya po prostu robi to w ten sposób, żeby nie zawalać sobie serwerów, bo pamiętajcie, że te wszystkie dane lecą przez serwer chiński, jednak mimo wszystko tego musimy być świadomi i te wskazania wracają do nas, czyli one muszą być, żeby ten serwer jakoś miał w miarę dobrą płynność przy tylu urządzeniach. Oni nie robią tego co sekundę, tylko pewnie zrobią to co minutę, 2 albo 3, zaraz zobaczymy. No dobra, słuchajcie, odczyt odbywa się tak naprawdę, reaguje na zmiany temperatury, to znaczy, że jeżeli temperatura utrzymuje się na stałym poziomie, to urządzenie nie wysyła danych, w ten sposób oszczędza baterię. Gdy następuje na przykład zmiana temperatury, wtedy urządzenie zaczyna zmieniać, wysyłać informacje, wtedy odczyt się zmniejsza. Ja teraz mam w tej chwili ten czujnik i mam palniczek, spróbuję to nagrzać z daleka, lekko podnieść temperaturę, zobaczymy, czy zwiększy się temperatura dosyć szybko, czy odczyty będą miarodajne do rzeczywistości, w sensie chodzi o czas reakcji. Dobra, podgrzewam to z daleka delikatnie, widzicie 22,7 jest w tej chwili, 23,1, szybka zmiana, zobaczymy, trzymam cały czas, podgrzejemy to troszkę mocniej, 23,1 jest. 40 sekund. Widzę, że dioda zaświeciła się na urządzeniu, więc prawdopodobnie przesyła informacje, które za chwilę zostaną wyświetlone. I jest. Widzicie, odczyt co minutę, także tak naprawdę odczyt zależy od zmian temperatury. Myślę, że on nie jest większy niż minutę. 60 sekund na tym urządzeniu. W momencie, gdy urządzenie wykryje zmianę temperatury, wtedy w tym momencie przesyła informacje. Teraz jest, widzicie, 24,3 sekund, mamy 28, także przypuszczam, że około 60 sekund zostanie wysłana kolejna informacja z pomiarem temperatury. Jeszcze się monitor chowa tutaj. 40 sekund, widzę, że dioda się zaświeciła, zobaczcie. Ona normalnie nie jest w stanie aktywności, tylko prawdopodobnie gdy wysyła dane. 24,3, 1 minuta temu i już 1 sekunda, czyli co minutę jest interwał przy zmianie temperatury. Jeżeli temperatura jest stała, też zauważyłem taką zależność, w tym układzie nie są wysyłane dane i urządzenie nie ma potrzeby co chwilę wysyłania i wchodzi w tryb oszczędności także baterii i po prostu utrzymuje pomiar taki, jaki był ostatnio, czyli jeżeli on się nie zmienia. Jeżeli się zmienia, to w ciągu minuty go podeślę. Dosyć szybki czas reakcji, minuta, nie jest to może szczyt marzeń sekundowy, ale jest to zawsze jakaś alternatywa, nie trzeba tego budować, obudów robić, konstruować, jest to w miarę dokładne. Myślę, że można coś takiego zastosować sobie do pomiaru temperatury w pomieszczeniach oraz wilgotności oczywiście. Mamy także poziom baterii i możemy to odczytywać za pomocą aplikacji, tak jak mówiłem, i Home Assistanta. Tanie urządzenie, myślę, że możecie spróbować. Testowałem to chwilę, także myślę, że warto, jeżeli komuś się nie chce bawić, także jest fajna sprawa. Ja sobie zastosuję 5 takich urządzeń w 5 różnych pomieszczeniach. To wszystko na dzisiaj. W następnym filmie pokażę Wam kolejne urządzenie, które zamówiłem i tak polecimy przez kilka krótkich odcinków. Pozdrawiam serdecznie.